Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, przyszedł rachunek za drugie półrocze za prąd. Także mogę zrobić wreszcie podsumowanie roku 2023. Na to podsumowanie wiele osób czeka. Czyli podsumowanie oczywiście z kosztów moich instalacji, które wam za chwilę pokażę, dla tych co jeszcze nie wiedzą, a jest tego mnóstwo. I stopy zwrotu tych wszystkich instalacji też. No tak na sam początek, że tak powiem, ile kosztowało, ile jeszcze będę to spłacał. Także słuchajcie, startujemy z tego co jest, a później w Excelu jak to wygląda już w liczbach, że tak powiem. Także jedziemy. No i zaczynamy standardowo. Dwa solar trackery, które generują mi na razie może nie największe zyski, bo jeszcze przez to, że mam kanał na YouTube, on też generuje zyski, a przez to, że pokazuje to, co pokazuje wam o OZE i takich innych rzeczach, to jest moja stopa zwrotu, także też będzie ile z YouTube'a już na czysto po odliczeniu podatku mi wyszło. To też ludzi ciekawi, ile tacy YouTuberzy zarabiają. No, szału nie ma, ale to jest, dalej mówię, kanał hobbystyczny, nie oparty na zarabianiu. I słuchajcie, dwa solar trackery, 385 kW 2016 rok, 5 kW bifacjalny rok 2020. Nie ma żadnego problemu, ogarniają temat. Ile wyprodukowały razem w tym roku będzie oczywiście w Excelu. Przechodzimy, słuchajcie, dalej. Kangur auto elektryczne w tym rozliczeniu nie będzie liczone, bo ja go kupiłem w styczniu, także ja mam za tamten rok rozliczenie, czyli w rozliczeniu jest jeszcze Mitsubishi IMIEV, który poszedł, Kangur jego zastąpił, także podsumowanie kosztów Kangura wszystko będzie, tylko muszę się jeszcze z tym wszystkim ogarnąć w miarę. Klimatyzator 3,5 kW, instalacja eksperymentalna 800W południowy zachód, przepraszam, off-gridowa, instalacja off-gridowa, południowy wschód, kąt 50 stopni. Tutaj mamy 2,4 kW. Kolektory heatpipe 66 rur. Trochę z tym przesadziłem, ale niedługo może być rozwiązanie tego mojego przesadzenia, także jak się uda, to będę miał drugą pompę ciepła do ciepłej wody użytkowej, taką powietrzną, jak ja mam. Złączę te zbiorniki razem i będzie wtedy większa powierzchnia odbioru wężownic. I na koniec zostanie jeszcze 500 litrowy zbiornik, także razem już będzie 1000 litrów ciepłej wody użytkowej. Nie zawsze ciepłej, ale przeznaczonej do tego. Pompa ciepła 7 kW, radzi sobie doskonale. Zobaczcie, lodowisko. A może tak, wczoraj było minus 10 i tutaj była śnieżyca, a dzisiaj jest plus 5 i trawę widać, to jest normalnie taka zima, no niestety tak to wygląda. Także pompa daje sobie, słuchajcie, świetnie radę. Przypominam, grzałka tacy wypięta, lodowisko jest, nie ma problemu, ogarnia temat na okrągło. Co ty, chmura, z ogon zjadasz? Zostaw ogon, co ty bez ogona później zrobisz, co? Dawaj piłkę, gościu. Nie, oszołomie jeden, to jesteś świrek normalnie. I tak, pompa ciepła, klimatyzator to też pompa ciepła, 2,6 kW, też używany do ogrzewania domu. I idziemy, że tak powiem, do bunkra. Powiem wam już tak na wstępie, przepadło mi 1000 kWh, to już było czwarta nadwyżka i tu była widoczna już, po prostu widzę po rachunku, że poszło 1000 kWh w niebo, no ale co on zrobić, no nie dałem rady więcej wykorzystać. A tu nie chodzi, żeby wykorzystać jak najwięcej, tylko żeby właśnie zużyć jak najmniej. Staram się jak tylko mogę. I tak, słuchajcie, jedziemy dalej z tematem. Tesla stoi. Magazyn jest na testach. On tutaj jest, później sobie zniknie. Elektryk się ładuje, tam się ładnie mryga, elegancko. Niskonapięciowy radzi sobie, słuchajcie, bardzo dobrze. Sieci tam niedużo pobrał. Ja na podstawie niskonapięciowego liczę stopę zwrotu auta elektrycznego, bo
to co auto, że tak powiem, na ładowanie mi poszło, to rozliczam to właśnie z niskonapięciowego, chociaż nie zawsze z niego biorę, ale energia to jest energia, czy wezmę stąd, czy stamtąd, to jest nieważne, jeśli tam podbiorę z sieci. Prościej mi to jest liczyć, także z tego magazynu jeszcze, że tak powiem, musiałem dokupić tam 100 kWh, to będzie też w Excelu, żeby się wyrównać na ładowanie elektryka, a elektryka rozliczam znowu nie ze zużytej energii, bo ja tutaj mogę je zużyć na postoju nawet, tylko z przejechanych kilometrów i przeliczone to przez spalanie diesla, bo zamieniłem średnio 7 litrów na rok, bo w lecie spalę 5, a w zimie spalę 10, także średnio sobie 7 litrów na 100 km wziąłem i z tego właśnie robię takie odliczenie kosztów po prostu jazdy tym autem, a nie, że ja tam przepalę nie wiadomo ile, bo w tamtym elektryku było ogrzewanie elektryczne, w tym jest paliwowe, także też będę musiał odliczać te litry, które już spaliłem, a już 7 litrów ropy poszło na Webasta. Na przykład teraz być na plusie, to ja sobie tutaj w koło komina jeżdżę i grzeję się tylko grzałkami, nie ma sensu pieców odpalać, bo grzałki mi wystarczają. A mówię, że tej nadwyżki jest na tyle, że można korzystać z prądu ile się wlezie. A jak trzeba zasięgu, no to trzeba odpalić piec. No, tak to wygląda, słuchajcie. I tak, niskonapięciowy, 15 kWh LiFe po 4, 24 V. Bardzo dobrze sobie, słuchajcie, radzi. Regulator też tam coś dobija. No, z tej małej instalacji cudów nie naciągnę. Trojaczek na razie się balansuje, wypięty. Cały czas mówię, że ta bateria jest do sprzedania razem z całym jej zarządzaniem, czyli z EWS-em, z zasilaczem buforowym, z baterią. To jest dostępne, jakby ktoś chciał, bo ja muszę iść w coś większego. Znaczy nie muszę, ale mam takie możliwości, to no miejsca już mi brakuje, nie? Wejdę finalnie w 100 kWh magazynu i tak mi pewnie zostanie, albo i więcej. No zobaczymy, tak naprawdę to jest zabawa. Cały czas to jest zabawa. Są magazyny na testy, coraz większe tutaj się pojawiają, także czasem w ogóle nie muszę mieć swojego, tylko zawsze będzie jakiś na testach. Jeden wyjedzie, drugi przyjedzie i zawsze będę miał magazyn energii, nie? Czyli no, na spokojnie. A trojaczek wisi na ścianie. Jakby ktoś chciał, to lecimy. I lecimy, słuchajcie, dalej. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Buderusik daje radę. Buderusik grzeje wodę, jak kolektory nie ogarną. Tak wygląda układ cały kolektorów. Całe grzanie kolektorów. Dzisiaj nic się nie dzieje, bo pogoda jest jaka jest. Temperatura na kolektorach, jak widzicie, kiepściutko. Także buderus o godzinie 15 odpali się z czasówki i zacznie grzać. Pompa ciepła, resztę pompa ciepła. Tutaj, ja powiem wam, tu prawie nie zaglądam. Działa sobie to elegancko. A grzejniki nam leci standardowo 36, plus minus 36 jest, bo to jest tak plus minus 1 stopień. I ciekawe, czy się PV-ka odpaliła. O, zobaczcie, idzie 20 watów. Jej, 10 watów. Nie ma produkcji, jest katastrofa. Z której idzie? O, tylko z 385, z 5 kW nawet nie ruszyło. Ona też delikatnie jest na południe obrócona i no, nie poszło. Także tak to, słuchajcie, wygląda na dzień dzisiejszy. No to co? Z tego całego, jak to mówię, złomu, teraz zobaczmy, ile udało się odzyskać, jakie były produkcje, jakie były zużycia auta elektrycznego, off-grid ile zrobił. No i na samym końcu będzie, ile ja na to wydałem, a ile mi się zwróciło. Także zapraszam do Excela. Także zaczniemy od podsumowania mojego domu. Później będzie instalacja off-gridowa, on-gridowa plus auto elektryczne. Później będzie zwrot inwestycji z fotowoltaiki, jak to się właśnie przedstawia. I na samym końcu będą koszty wszystkich inwestycji i stopa zwrotu, kiedy to się w ogóle zwróci. Także rok 2023 z sieci pobrałem 6320 kWh, oddałem do sieci 9177, masakra normalnie jakaś.
Instalacja 385 kW i 5 kW na dwóch solar trackerach jednoosiowych o stałym kącie 40 stopni wyprodukowały 11 531 kWh. Autokonsumpcja, czyli to, co bezpośrednio zużyłem, nie oddając do sieci, tylko na bieżąco albo przez magazyn energii. Tutaj magazyn energii od grudnia pracuje już jeden. To mamy 2345 kWh, co nam daje z całej produkcji 20,5%. Tak wychodzi. Nadwyżka, zobaczcie, nadwyżka była liczona na grudzień 3754 kWh. Na pewno było więcej, bo mój licznik dalej nie bilansuje międzyfazowo, a wiem, że jest bilansowanie godzinowe, ale summa summarum z całości i tak 1000 kWh poszło się, że tak powiem, paść. Ale ja tym się nie przejmuję, słuchajcie, mnie interesuje cały czas, ile pobrałem z sieci, bo kiedyś prosument się skończy i to będzie najważniejszy punkt. Ile pozebrałem z sieci, dlatego ten rok jest też ważny, 2024, bo już jest magazyn energii wysokonapięciowy i ta autokonsumpcja roczna o wiele się, że tak powiem, zwiększy i nie będzie tej rotacji po prostu oddawanej, pobieranej energii z sieci. Myślę, że około 4000, może i nawet mniej będę miał pobrane z sieci całościowo. No zobaczymy. Zużycie prądu w moim domu całkowite, czyli ze wszystkim, zaraz to rozbijemy na drobne, to jest 8756 kWh. Dom, jako dom, prąd użytkowy poszło 4079, plus tutaj jeszcze jest ładowanie auta elektrycznego. Jak za chwilę wytłumaczę, energia to energia, także tutaj też troszeczkę weszło elektryka w to, ale też off-gridu wchodzi w inne tematy, dlatego muszę to jakoś rozdzielić. Jak na razie mamy 4079 kWh zużycie domu, pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej, czyli ten buderusik zużył 248 kWh, to jest to, co nie doszło z kolektorów i musiała dogrzeć pompa ciepła. Farelka w łazience 174 kWh, pompa ciepła, powietrze, woda, nagrzejniki 2061 kWh, klimatyzator 3,5 kW, mamy tutaj 819 kWh, tu jest i grzanie, i chłodzenie, jak widać cały rok tu się to kręciło. Klimatyzator 2,6 kW, tylko na grzaniu, tam chłodzenia nie potrzeba u dziadka na dole. To jest 746 kWh. Całość ogrzewanie i chłodzenie w tym roku mnie kosztowało 4340 kWh. Taka ciekawostka tutaj jeszcze na ten rok 2023 średnie COP z pompy ciepła, która grzeje nagrzejniki temperaturą 36 stopni plus minus 1 stopień, to jest COP 3,2. Jak widzicie, liczone w okresach grzewczych tak naprawdę, bo tutaj pompa tylko i wyłącznie była przepalana, żeby, że tak powiem, przemieszać ten gaz. Także tak wygląda zużycie w domu. Powiem Wam, nie ma tragedii nawet jak użytkownika pompy ciepła, która grzeje nagrzejniki. Teraz przejdźmy do instalacji, słuchajcie, off-gridowej, tylko ja się muszę tutaj przełączyć na instalację off-gridową. Już momencik. Jest off-gridowa. I tak, tutaj mamy instalację off-gridową z możliwością podbierania z sieci. No, jak braknie, czyli taka off-gridowa, on-gridowa, nie mogę z niej oddawać. Magazyn energii już jest 15 kWh na LiFePO 4, całość 24 V i tutaj mamy właśnie instalację 24 kW, południowy wschód, kod 55 stopni. I tak, zacznijmy. Brakło do zużycia ogólnie z tej instalacji, z tego off-gridu, on-gridu 246 kWh. Zużyłem z całości 750 kWh, czyli 750 minus 246 daje nam energii, którą udało się uzyskać, taka darmowa energia, 504 kWh.
Jak na taki krótki okres czasu i pierwsze próby, takie błędy, nie jest, powiem Wam, źle, nawet jest i bardzo dobrze. Teraz idziemy do auta elektrycznego. Tu jest rozliczenie Mitsubishi Imiewa. Kangur dopiero będzie rozliczany w tym roku. I tak, przejechane jest 3268 km. Poszło na to 602 kWh prądu, który został, że tak powiem, zatankowany, bo auto zużyło mniej energii, ale liczymy to, co żeśmy wsadzili, bo zawsze są straty na tym właśnie ładowaniu auta i nigdy nie odzyskamy tyle, ile żeśmy wsadzili, nie wyjeździmy. Także trzeba liczyć, ile było zatankowane, a nie ile było zużyte przez samochód, bo sami się wtedy oszukujemy. Średnią tutaj widzicie z każdego miesiąca na 100 km jaka wychodziła. Ostatnio grudzień no to było 25 kWh, bo tam tylko ogrzewanie, że tak powiem, grzałkowe i nic więcej. I oszczędność. Jaka jest oszczędność? Oszczędność to jest liczona z kilometrów, czyli na 100 km średnie spalanie, ja liczę 7 litrów oleju napędowego, dlatego tu są miesięczne średnie ceny też oleju napędowego i przez kilometry, które były przejechane, wychodzi nam po prostu ta oszczędność i tutaj jak widzicie mamy 1474 zł. Nie wydałem na paliwo przejeżdżając te wszystkie kilometry, ale słuchajcie, ale poszło kilowatogodzin, 602 kWh poszło, a z instalacji uzyskałem tylko 504 kWh. Także te 100 kWh trzeba tutaj będzie od tego odjąć. Ja liczę teraz już kilowatogodzinę po złoty 20, także tutaj odejmiemy te kilowatogodziny. Zaraz przejdziemy do ramki i resztę jako po prostu zysk z off-gridu. Ja to liczę jak tą energię off-gridową. To jest prościej po prostu mi w tych rankach liczyć i zwrot właśnie z jazdy przez kilometry to jest najuczciwiej mi się wydaje. Zwrot instalacji off-gridowej. Zobaczymy jak to wyjdzie. Słuchajcie, w tym roku tak naprawdę. Czyli przejdźmy teraz do zwrotu. Słuchajcie, z instalacji. Już momencik. Excel mi się zaktualizował i tak mnie to, słuchajcie, denerwuje, że to jest normalnie masakra jakaś. Mamy. Troszeczkę to dłużej niestety trwa. Zwrot z solar trackerów, tych dwóch, z fotowoltaiki. Jak widzicie, pierwszy solar tracker tutaj mamy 385 kW, jego koszt w 2016 roku 25 tysięcy budowy całości, drugi 5 kW peak bifacial w roku 2000 oddanie. Tutaj koszt tego to było 12,5 tysiąca, a jest tutaj tak, tutaj mamy koszt 12,5 tysiąca. Razem obydwa solar trackery z całością, całą całością, na razie nie było żadnych remontów, także nie doliczamy nic, bo nic się nie zepsuło. 37 500 i słuchajcie, drugie półrocze mamy 5696 kWh z fotowoltaiki. Zużycie prądu jest 4144 kWh, to razy złoty 20. No niestety w pierwszym półroczu pokończyły się wszystkie dotacyjne, niedotacyjne i cała ta reszta. To nam daje prawie 5000. Zaskoczenie na rachunku. Przeważnie było 173 zł, 170. Jest jakaś właśnie dotacja, opus jest coś takiego. Nawet nie wiedziałem o tym, zobaczyłem na rachunku, zamiast 170 jest 47 zł i tam jest nadpłata, że była, także no super. Ja jestem zadowolony, zawsze to 100 do przodu. Ogólne oszczędności z przejścia na fotowoltaikę, to taka średnia jest wyleczona, pewnie wychodzi więcej, ale już zostawiłem takie równe i całościowo zwrot na to półrocze jest drugie, to jest 5426 zł i już instalacja zarobiła przez to, że w tamtym półroczu się zwróciła. Jak widzicie, tutaj mamy 99%, praktycznie 100% zwrotu instalacji, a już na okres drugiego półrocza 2023 jest 114%, także 14% instalacji, 14% jestem już do przodu, także mogę powiedzieć, że mam prąd za darmo, bo opłata stała 47 zł, także oby jak najdłużej ten stary prosument się tutaj kręcił. I słuchajcie, finał, to chyba co wszystkich najbardziej interesuje. Ile ja na to wszystko wydałem?
i czy mi się to w ogóle zwróci. Tutaj macie wydatki. To jest całościowo wszystko policzone, żeby to się nie rozbije na drobne, bo to nie ma sensu. Do tej pory od 2016 nad 2015 roku, bo kolektory z grzejników jeszcze chyba w 2015, to był mój pierwszy projekt, już jest wydane prawie 90 000 złotych za ten cały okres czasu na to wszystko. Zwrot, tak jak przed chwilą widzieliście, z samej fotowoltaiki to już jest 42 686 zł. Zwrot z instalacji off-gridowej, tutaj mamy 1354, bo musiałem odliczyć te 100 kWh za te złoty 20, które po prostu no trzeba było, że tak powiem, podebrać całościowo sieci. No to się nie da tak porozbijać na drobne, trzeba liczyć całością. Tak jest najprościej tak naprawdę. Liczy się końcówka, co tam wyszło. No i YouTube kanał jest o tym, co widzicie cały czas, czyli on, kanał generuje koszt, znaczy nie koszty, zwrot inwestycji, tak samo, bo inwestycje są na kanale. I tutaj już jest zwrot po odliczeniu podatku za każdym razem, bo z tego podatek normalnie płacę, rozliczam się z tymi wszystkimi urzędami i na dzień dzisiejszy już jest za 2,5 roku, że tak powiem, jak mam monetyzację, 26 600 z YouTube'a wpadło, także no zobaczcie, roboty cały rok, co niemiara, zobaczcie ile jest filmów, a nie ma z tego jakichś kokosów, ale z drugiej strony, tak jak w tamtym roku pokazywałem na przykład 10 400 przyszło z YouTube'a i za mniej więcej taką samą kwotę wyszły mi 2 klimatyzatory i pompa ciepła, czyli YouTube wtedy spłacił mi pompy ciepła. W tym roku Mitsubishi jest auto elektryczne. Z całością wyszło mi 13,5 tysiąca ze wszystkim, ale znaczy no, nie mogę odliczyć tego, co było na paliwo, bo to jest zwrot z off-gridu. Także widzicie, 13,5 tysiąca wyszło na elektryka, 12 zwrotu, praktycznie 1500 zł jeszcze i auto elektryczne tak samo YouTube spłacił. Także no warto, tylko z drugiej strony no kupę roboty. Finalnie, słuchajcie, tutaj podsumowanie mamy 70 640, no i tutaj tak, żeby było prościej, wydatki 89 800, zwrot 70 640, także myślę, że ten rok już wyrówna to wszystko, bo bardzo fajnie to idzie. Dużo ciekawych projektów zaczyna się jeszcze pojawiać. No i także finał 2023 zakończony na plus, duży plus, ale jeszcze jestem na minus. Już niedługo, na spokojnie, także ja mówię, trzeba z głową, jak się czegoś nie robi z głową, to a różnie to może wyjść. Ja też mam dużo zwrotów, upadków, niektóre projekty nie wyszły, ale ja się to nie poddaję. Przerabiam, wyciągam wnioski, kombinuję i dalej do przodu. No, taki typ, nie każdy tak może, nie? Także z tej strony magazyn, jakby ktoś chciał, jest cały czas dostępny, cały czas podpięty, nierozebrany. No i tyle. Nowy rok, nowe możliwości, nowe projekty, bo już się parę ciekawych szykuje, tylko tak jak u mnie, najpierw musi być to do końca ogarnięte i dopiero wtedy, że tak powiem, pokazuję co jest, bo już dużo było takich rzeczy, że miało być, było super i nagle no, nie ma. Także na spokojnie, jak powtarzam już, ja nie muszę, tylko mogę. Mam już tą spokojną głowę, ale cały czas trzeba dokładać tę cegiełkę, jedną, drugą, trzecią, piątą. Niech będzie, czego ma nie być. Fajnie to się wszystko rozwija. Was to interesuje, mnie to też interesuje, także lecimy z tematem do przodu. Słuchajcie, najlepszego w nowym roku. Trzymajcie się ciepło i grunt to pozytywnie. Szczęścia, zdrowia.